Witam na moim kanale. Mam na imię Sławek i zapraszam Cię do wspólnego lotu aż do Białegostoku. Tak, to był w moim przypadku jeden z najlepszych dni lipca, jak do tej pory. Dzień wcześniej zaplanowałem sobie lot w okolicach 600 km, nawet ponad, więc byłby to mój taki rekord w tym roku. No i zamierzałem ten plan zrealizować. Co prawda koledzy namawiali mnie na modyfikację tego planu, tak, żeby gdzieś polecieć na Mazury, żeby coś pozwiedzać. Natomiast ja zwiedzania na to chwilę już miałem trochę dość i zdecydowałem, że będę ścigał się z czasem bardziej niż zwiedzał. I trasa wyglądała właśnie w taki sposób, jaki wyglądała. Kolejny piękny dzień, słoneczny z Milewa. Na niebie jest godzina 9:35, już pierwsze kondensacje są i już się zaczynają chmurki. Jaki plan na dzisiaj? Wstępnie wyłożone 605 km. Trasa trochę skomplikowana, bo przez pierwszą godzinę mamy zablokowane wyjście na północ ze względu na latające wojsko. Od 11 strefy się zwalniają. Lecisz tego twojego zygzaka? Tak, lecę mojego zygzaka. Także plan jest taki, że polecić na początek pod Żuromi, za Żuromi. Żuromi jest w strefach niestety wojskowych, więc trzeba kawałeczek dalej polecieć. Potem Białystok, potem powrót do Muławy, potem do Różana, którego już znasz. Znam Różan. No i powrót tutaj, 602. Czyli przez Różan, tak? Tak, Różan ostatnim punktem będzie, wiesz. Tam będzie takie ostatnie miejsce, gdzie będzie dobra pogoda wieczorem. Dobre miejsce. Także 602. No dobrze. Nie, ja trójkąt 500. lecisz ten trójkącik, tak? Tak. A powiesz jak lecisz, jakie tam punkty masz? Już ci mówię, mój drogi panie. Start mi lewo, No. potem Babięta, to jest na północy tej strefy CTR-a Mazury. Potem Hajnówka 20 km Promień, czyli właściwie troszeczkę za Białystok, tylko niżej, nie? No i Milewo. Okej. Proste. Strefy od 11 mamy wolne, nie? Dopiero te wojskowe. No to dobrze. To mi pasuje, bo ja idę na północ, więc mi wojskowe strefy nie przeszkadzają. No przeszkadzają, masz centralnie na północy mamy strefy, nie? No zobacz tutaj, No co ty gadasz? Wojciechu. Nie patrzyłem dzisiaj. Co? No co ty gadasz? No zobacz, my jesteśmy tutaj. No. My jesteśmy tutaj, nie? No. A tu mamy strefy wojskowe. Musimy o tutaj polecieć, żeby potem o 11 dać w strefy. No, ja się zaraz zadzwonię do FIS-u, zapytam. No. Jakbyś w razie ustalił, że mamy wcześniej, to było super. Okej. To jest TD2D, nie? Tak, to są te TD, jaki to jest? Jaki... Kurwa, nie, bo ja mam stare symbole, wiesz? A, no Stare Dobra, symbole, tak. stara mapa, ale no to... Zobacz na AUP. No to takie rozmowy przedstartowe. Janek już w swoim DG wypasionym 100 wpisuje sobie trasę. Wojtek, tak jak słyszeliście, trójkąt wokół TMA Mazurskiego z punktem zwrotnym w Hajnówce. A ja dzisiaj tak zwanego szybkiego zygzaka spróbuję machnąć. Maciek mnie podczepia. Zaraz lecimy. Wojciech! Można naprężać. Naprężona można holować.
No dzisiaj takie trochę trudniejsze odejście było z tego Milewa, ponieważ nie mieliśmy strefy szybowcowej, więc do 900 metrów i te powiedzmy 10 km trzeba było no tak poniżej tego pułapu się trzymać. Teraz właśnie opuściłem rejon tego niskiego TMA, jestem teraz pod wyższym TMA, tutaj mogę 1800 metrów, natomiast już wiem, że te podstawy na razie nie mają takiej wysokości, więc to pewnie około 1600, może 1700. I lecę do pierwszego punktu, Żeromina, tam jeszcze mam jakieś 40 km i około pół godziny czasu spokojnie na to, żeby odwrócić w stronę Białegostoku i wlecieć w strefy wojskowe, bo będę musiał przez nie przelecieć, tylko że akurat jak już w nie wlecę, to one będą nieaktywne, ponieważ dzisiaj do godziny 11 są aktywne. O, a tutaj proszę bardzo, jakiś drapieżnik się pojawił przede mną. Noszenia bardzo fajne, 2,5 metra, zalane mam 60 litrów wody, więc mniej mną miota, tak bym powiedział, tak jest, bardziej ten lot taki stateczny, 1200, także kręcę komin i w stronę Żuromina. Kto jest z Bieżunia, niech da łapkę. No tak, już widać, że to będzie piękny dzień. Godzina praktycznie 10:45, a podstawy już na wysokości no 1000, prawie 500 metrów. Miła odmiana po ostatnich pogodach. Chyba jedna z lepszych pogód w ogóle w najbliższym czasie i od dłuższego czasu. Także wyłożyłem tą trasę ambitnie 600 km, ale wydaje mi się, że jest to do zrobienia. Być może uda się trochę więcej przelecieć. Ale to wszystko pokaże czas. Te chmury się gdzieś tam po trasie nie porozlewają, bo przybywam dzisiaj o dużo odległości między centrum Polski a właściwie wschodnią granicą, także będę oscylował w tym obszarze. Czas pokaże. Będziemy to śledzić. No i wysokość 1550 do Białegostoku, 200 km. Lecimy to. Tak, ciekawa sprawa, bo przeleciałem już 160 km i w końcu mam taki komin, który daje mi średniego powyżej 2,5 metra na sekundę. Czasami nawet tak jak teraz 100 czy 3. Także no niby ładnie to wygląda, ale mi jakoś tak dzisiaj nie idzie za super. Pierwszy taki duży komin, a 150 km przeleciałem. No, ale naprawdę nieźle jest przede mną, pięknie to wygląda. Jeszcze 2-3 kółka będę prostował i mam znowu autostradę do samych Krywlan pewnie, tych kumulusów. Nie za wiele trzeba będzie kręcić. Aczkolwiek nie jest łatwo mi dzisiaj kręcić, nie wiem co się dzieje. Spuściłem 10 litrów wody, może będzie lepiej teraz. Zobaczymy. Na razie wysokość 1600. Nad lotnisko, nad teren tutaj do około 100 metrów wysokości jest ziemia nad powierzchnią wody, a ja zrobię jeszcze jedno kółko 1650 i prostujemy prawie, że już w chmurę żeśmy
zaliczyli, ale już wylatujemy z niej i lecimy dalej. 135 km jeszcze do Białegostoku. I chmurki przed nami. No przede mną Ostrołęka w całej swojej okazałości. Znowu 1600. Przed momentem wykręciłem się do Białegostoku 114 km. Lecimy dalej. Łomża, tutaj produkują nawet niezłe piwo, a ja do Białegostoku 83 km. Taki chyba PGR-owski układ pól. Km do Białegostoku. Mamy Biebrzański Bar. Ulice biebrzańskich rozlewisk. Teraz pewnie tutaj za mną widać kawałeczek tego ciekawego obszaru. Za chwilę dolatuję do Białegostoku, tam zawracam w kierunku Muławy, czyli wracam z Podlasia na Mazowsze. A tu jeszcze kilka kółek, na razie 1400, noszenie ponad 2,5 do góry nad autostradą z Warszawy do Białegostoku. Teraz mniej więcej jestem jakieś kilkaset metrów na północ od niej. I za chwilę będę prostował i leciał w stronę miasta. Już widać tam, jak się odbija słońce gdzieś w jakichś lustrach miejskich. No ale jeszcze parę kilometrów przede mną do Białegostoku, więc cierpliwie kręcę ten komin i będziemy pewnie zaraz lecieć. No tak, także punkt zwrotny Białystok, tak jak widzicie, już za mną. Pomalutku zaczynam wracać. Trochę tutaj ten dolot tutaj był taki trochę tricky, bo zobaczcie, to jest trasa, skąd przyleciałem. Nie za wiele chmur. Teraz trochę polecę sobie boczkiem tutaj w tą stronę. Tak jak widać, tych chmur jest trochę więcej. Także zaraz dolecę do tych chmur i zaczynam wracać w kierunku Mazowsza, Muławy. Tam zobaczcie na dole miasto, Białystok. Także na razie dzień, wszystko zgodnie z planem, godzina 14:10, zawracam. Do Muławy 170 km. No i tak, no troszeczkę przykiblowałem, wracając z tego Białegostoku. Cały czas jestem tutaj w okolicach parku tego biebrzańskiego. No spadłem tak na 600 metrów, także kręcam się w jakimś takim 1.6 bez rewelacji. No tu jest jakiś taki gorszy teren zawsze przed tym Białymstokiem niestety. Ponownie Łomża, 116 km do Muławy. Także trochę pięknych okolic. Ostrołęcki. Tam dalej Ostrołękę widać. A ja się wykręcam na razie 1650, jeszcze około 90 km do Muławy.
godzina 15:40. No i tak, do Mławy jeszcze 45 km, ale tak jak widzicie, mam autostradę z chmur, więc nie powinno być kłopotów. Potem jeszcze wracam do Różana i z Różana dopiero do Milewa. Także jeszcze przede mną no parę kilometrów. Dokładnie 186. Jest godzina 16. No więc punkt w Muławie zaliczony. Teraz się wykręcam, wysokość 1900 z chmurą. Ostatnie dosłownie 1-2 kółka tutaj. Rzut oka jeszcze ostatni na Muławę. Ok. No podstawa do 2000 się podniosła nad poziomem morza. Jakieś 1800 nad grunt 900. Także bardzo fajnie. No mi zostało jeszcze 140 km, a jest godzina 17 dochodzi. Także jest duże prawdopodobieństwo, że to się uda. Grzejemy dalej. Następny punkt Różan. 67 km do Różana. Jeżeli warunki utrzymają się dzisiaj do końca dnia, tak jak teraz, i nie będzie żadnych zacienień ani jakichś burz, no jest duża szansa, że ta trasa dzisiaj się zamknie właśnie w okolicach 600 km. Będzie dobrze wykonana robota. Oczywiście nikomu niepotrzebna, ale dobrze wykonana. Także lecimy. Ok, to od Przasnysza dostałem pozwolenie na przecięcie ATZ-u, czyli tej strefy przylotniskowej aeroklubu. No i teraz kieruję się do Różana. Do Różana mam jeszcze 29 km. To już będzie ostatni punkt, gdzie zawracam już w stronę Milewa. A do tego Różana, jak widzicie, mam... O, to jest moja trasa. Czadowe chmurki, więc myślę, że będzie dobrze. Różan zaliczony.
Teraz zostało mi ostatnie 70 km w gasnącej termice. Także trzymajcie kciuki za ten powrót. Mam nadzieję, że nie będzie pola i że te jeszcze chmury trochę popracują dla mnie. I te słonko, które grzeje też. Także jest godzina 17:45. No i jest po prostu czadowo. Ostatni komin dnia dzisiaj kręcę. Mam teraz 1000 metrów. Średnie noszenie w okolicach 1 metra na sekundę, ale to mi wystarcza, ponieważ do Milewa mam jakieś 39 km i jeszcze dodatkowo lekko z wiatrem, więc nie powinno być problemu z doleceniem. Oczywiście zrobię jeszcze kilka setek tutaj, tak żeby mieć już naprawdę pewność, że dolecę. Super jest to, że warunki się kończą, ale jeszcze są bardzo fajne kominy. Teraz taki właśnie mam w okolicach nawet 1,5 metra teraz. Pewnie im bliżej podstawy on się będzie rozkręcał dodatkowo. Te chmury wyglądają ciągle pięknie. Pewnie za chwilę one zaczną już nie tak mocno ssać jak teraz, ale no warunki naprawdę, jest 18:20, czyli jest już bardzo późno. Tak już prognozy o tej godzinie nie pokazywały, żeby cokolwiek nosiło. A tu proszę, do 2 metrów teraz. Także na tą chwilę przeleciałem 580 km. Jeszcze te ostatnie kilkadziesiąt kilometrów do lotniska da mi no prawie 620 km w dzisiejszym locie. Co za dzień! Po prostu tylko na początku lipca, pod koniec czerwca takie warunki. Tak długi dzień, gdzie można po prostu spędzić cały dzień w chłodku, latając w rześkim powietrzu. Dzisiaj na dole było ponad 30 stopni, a ja na 1000 z hakiem już miałem na zewnątrz 17, więc mogłem sobie takie chłodzenie aplikować cały dzień właściwie, także rewelacyjnie się kończy ten dzień. Oczywiście średnia prędkość mogłaby być trochę większa, no ale gdzieś tam pod tym Białymstokiem mnie przytrzymało. Ta końcówka też to jest już taka trochę loteria, gdzie cię zabierze, ale zabrało. No i wracamy do domu, do Milewa. Super. Ponad 2. Niesamowite. 18:20. Chmury jeszcze ciągną i ja jeszcze krążę. Super, 2 metry. Nawet do 3. Nieźle. Tak można latać. Wodę spuściłem już przy ostatnim punkcie zwrotnym, więc szybowczyk krąży praktycznie w miejscu w porównaniu z tym, jak krążył z wodą. No rewelacja. Także gdzieś tam za mną Żuromin. Tak, tam był mój ostatni punkt. Ponad 2,5 średniego. Ale numer. A zaczynało się od jedyneczki ten komin. A tak się rozkręcił pięknie. Już 1350. Nie no. Fantastycznie. Dobrze, jesteśmy już na lotnisku. Tutaj widać mi lewo. Szybowce i przyczepy stoją hangar. Będziemy lądować za minutkę.
Zulu melduje się na pozycji z wiatrem, podwozie wypuszczone, zablokowane. Do pasa 1.8 w Pilewie. Prędkość do jakichś tam 110 powiedzmy i będziemy ładować. Troszeczkę podrzuca. No i to by było na tyle. Polatane jak nigdy w tym roku jeszcze. Także dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do następnego lotu. Mam nadzieję, że 700.